Wyobraź sobie prostą sytuację. Budzik, rano, bierzesz telefon do ręki, otwierasz aplikację bankową, patrzysz na saldo, wszystko się zgadza, pieniądze są, system działa, karta działa, przelewy niby chodzą. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda normalnie. I właśnie w tym tkwi największa pułapka, bo większość ludzi patrzy tylko na to, czy dzisiaj działa karta, czy przyszła wypłata, czy da się zapłacić za zakupy. A tymczasem ci, którzy grają naprawdę dużą grę, patrzą nie na saldo, oni patrzą na kapitał, przepływy, wykresy, ryzyko i zabezpieczenia. I kiedy spojrzymy na to, co dzieje się teraz na tygodniowych wykresach Bitcoina i złota, to zaczyna się robić naprawdę ciekawie, bo te wykresy nie pokazują tylko ceny. One pokazują nastroje, strach, presję i kierunek, w którym przesuwa się zaufanie rynku. I od razu powiem jasno, to nie jest materiał o panice, to jest materiał o czytaniu sygnałów, zanim większość ludzi zorientuje się, że coś się zmienia. Zacznijmy od Bitcoina. Na wykresie tygodniowym widzimy cenę w okolicach 64 tysiące dolarów. To ważny poziom, bo z jednej strony rynek jest bardzo daleko od dawnych minimów, a z drugiej nadal wyraźnie poniżej wcześniejszego szczytu, który na tym wykresie sięgnął około 126 tysięcy. I teraz najważniejsze. Na tym wykresie widać, że Bitcoin po mocnym ruchu wzrostowym wszedł w fazę schłodzenia. Cena znajduje się poniżej krótszych, średnich kroczących, a to oznacza, że krótkoterminowy impet nie jest już tak silny jak wcześniej. Średnia EMA 500 jest wyżej niż obecna cena. EMA także siedzi wyżej, czyli rynek nie jest w euforii, rynek nie krzyczy moon, rynek mówi coś innego. Uwaga, ale trwa walka o kierunek. Na wykresie mamy też zaznaczony opór w okolicach 66,7 i spójrz, jakie to symboliczne. Cena siedzi tuż pod ważnym poziomem, jakby rynek pytał, idziemy wyżej, czy jednak jeszcze nie teraz. I właśnie takie momenty są najciekawsze, bo zwykły człowiek najczęściej interesuje się Bitcoinem dopiero wtedy, gdy wszędzie krzyczą, że jest rekord i że wszyscy zarabiają. Ale kapitał instytucjonalny, duzi gracze i ludzie z planem obserwują właśnie takie strefy. Strefy zawahania, strachu, testowania poziomów, korekt i presji. Dlaczego? Bo właśnie wtedy rynek pokazuje prawdę. Nie wtedy, gdy wszystko jest zielone i kiedy każdy czuje się geniuszem. Tylko wtedy, gdy cena spada od szczytu, średnie zaczynają ciążyć nad wykresem, a ludzie znowu zaczynają wątpić. Bitcoin od samego początku był testem psychiki i dlatego system przez lata miał z nim problem. Bo Bitcoin przypomina ludziom o jednej bardzo niewygodnej rzeczy, że wartość może istnieć poza klasycznym układem bank, pośrednik, zgoda, kontrola. I nie chodzi o to, że Bitcoin jest idealny. Nie jest. Jest zmienny, bywa brutalny, potrafi przetestować nerwy, ale właśnie przez to, jaki prawdziwy jest, niż cały ten marketing bezpieczeństwa, w którym mówi się ludziom, że wystarczy trzymać wszystko w jednym systemie i spać spokojnie. Nie, spokojnie śpi ten, kto rozumie ryzyko, a nie ten, który udaje, że go nie ma. Teraz spójrzmy na złoto. Na wykresie tygodniowym widzimy cenę w okolicach 4148 dolarów. I tu sytuacja jest równie ciekawa. Po pierwsze, podobnie jak Bitcoin, złoto także ma za sobą mocny ruch wzrostowy. Na wykresie widać wcześniejszy szczyt w rejonie 5611. Potem przyszła korekta, schłodzenie, spokojniejsze tempo. I znowu, to nie jest oznaka końca świata. To jest oznaka, że rynek trawi wcześniejszy ruch. Ale kluczowe jest co innego. Na tym wykresie złota cena znajduje się bardzo blisko zaznaczonego wsparcia, które wypada w okolicach 4141. Czyli nie mówimy o przypadkowym miejscu na wykresie. Mówimy o strefie, gdzie rynek może próbować pokazać, czy złoto nadal jest traktowane jako zabezpieczenie. I teraz zastanów się, co to oznacza. Złoto przez dekady było wyśmiewane jako coś starego, nudnego, nieproduktywnego. Mówiono ludziom, że nowoczesny świat nie potrzebuje takich aktywów, że liczy się cyfryzacja, produkty finansowe, wygoda, płynność, aplikacje. Tylko że gdy robi się nerwowo, gdy inflacja gryzie, gdy geopolityka zaczyna śmierdzieć ryzykiem, gdy państwo drukuje, zadłuża się i obiecuje więcej niż są w stanie dowieść, wtedy złoto nagle przestaje być stare. Wtedy złoto znowu zostaje się bardzo, bardzo poważne. I ten wykres właśnie to przypomina. Mamy cenę po korekcie, mamy test ważnego wsparcia, mamy cenę poniżej krótszych średnich
czyli krótkoterminowo nie ma euforii, ale z perspektywy większego obszaru złoto nadal pokazuje, że jest elementem większej układanki bezpieczeństwa. To nie jest bardzo ważne, bo wiele osób popełnia ten sam błąd. Patrzą tylko na kilka ostatnich świec i myślą, że to już cała historia, a nie, historia jest większa. Bitcoin pokazuje, że rynek nadal szuka alternatywy poza klasycznym systemem finansowym. Złoto pokazuje, że rynek nadal szuka twardego zabezpieczenia, gdy rośnie niepewność. I teraz najważniejsze. Oba wykresy jednocześnie pokazują coś bardzo antysystemowego. Nie pokazują euforii, nie pokazują pełnego spokoju, nie pokazują ślepego zaufania do stabilności. One pokazują ostrożność, a ostrożność rynku to bardzo często sygnał, że ci, którzy mają kapitał, nie kupują już bajki o wiecznym spokoju, bo system zawsze sprzedaje ludziom tę samą historię. Ma być wygodnie, ma być cyfrowo, ma być prosto, masz kartę, konto, aplikację, może trochę oszczędności i już podobno jesteś bezpieczny. Tylko że bezpieczeństwo oparte wyłącznie na dostępie do jednego systemu nie jest prawdziwym bezpieczeństwem. To jest wygoda, a wygoda bardzo często usypia czujność. Jeśli wszystko masz w banku, jesteś zależny od banku. Jeśli wszystko masz w walucie fiducjarnej, jesteś zależny od polityki monetarnej. Jeśli wszystko opiera się na jednym filarze, jesteś podatny na jeden błąd systemu. I właśnie dlatego tak ważne jest patrzenie na takie wykresy, bo one odzierają rynek z bajek. Zobacz. Bitcoin po mocnym wzroście cofa się, testuje psychikę rynku, znajduje się pod ważnym oporem, złoto po mocnym wzroście schładza się i broni wsparcia. To nie są wykresy świata, który jest całkowicie spokojny. To są wykresy świata, który wciąż szuka odpowiedzi na pytanie, gdzie naprawdę trzymać wartość, gdzie zaufanie do systemu nie jest tak oczywiste jak kiedyś. I teraz bardzo ważna jedna rzecz. Nie mówię, że trzeba rzucić wszystko, uciec w jeden aktyw. Nie chodzi o to. To byłoby dokładnie ten sam błąd, tylko w innym opakowaniu. Chodzi o coś mądrzejszego. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że świat jest coraz bardziej przewidywalny, że pieniądz papierowy traci siłę nabywczą, że koszty życia reagują na energię, politykę i globalne napięcia, że banki i instytucje zawsze najpierw dbają o siebie, dopiero potem o Twoje poczucie komfortu. I dlatego właśnie tak wielu ludzi zaczyna dziś myśleć inaczej. Nie w stylu wszystko w jedno, nie w stylu podziel ryzyko, zachowaj płynność, miej część poza systemem, miej część w czymś twardym, miej część w czym alternatywnym. To jest właśnie ten styl. To jest styl podzielić ryzyko. I tu dochodzimy do idei, którą na tym kanale możesz dobrze znać. Portfel 33. Nie jako religia, nie jako złoty przepis, nie jako obietnica cudów, tylko jako sposób myślenia. Trochę bezpieczeństwa, trochę płynności, trochę ekspozycji na coś, co nie jest całkowicie zależne od jednej instytucji. Bo jeśli patrzysz dziś na wykres złota i widzisz, że mimo korekty nadal wszyscy walczą o ważne poziomy, to rozumiesz, że twarde aktywa nie zniknęły z gry. Jeśli patrzysz na wykres Bitcoina i widzisz, że po gigantycznym ruchu nadal siedzi w okolicach 64 000 i walczy pod ważnym oporem, to rozumiesz, że alternatywa dla systemu także nie zniknęła z gry. To oznacza jedno, świat się zmienia, nawet jeśli wielu ludzi jeszcze tego nie czuje. Największy błąd to dziś żyć tak, jakby wszystko było proste, stabilne i przewidywalne, bo tak nie jest. I właśnie dlatego przygotowani nie patrzą tylko na saldo, patrzą szerzej, patrzą na wykresy, patrzą na sygnały, patrzą na to, gdzie kapitał się broni, a gdzie zaczyna się bać. Bo kapitał bardzo często mówi prawdę szybciej niż media, politycy i eksperci od telewizji śniadaniowej. Na koniec zostawię Ci prostą myśl. Kiedy Bitcoin walczy pod ważnym oporem, a złoto testuje kluczowe wsparcie, to nie jest czas na ślepe zaufanie. To czas na myślenie, obserwacje i przygotowanie. Nie panika, nie euforia, przygotowanie. Jeśli też widzisz, że świat robi się coraz bardziej niestabilny, a trzymanie wszystkiego w jednym systemie to za mało, zostaw w komentarzu 33 i dopisz jeszcze kilka słów dla zasięgu. Bo przygotowani nie panikują. Przygotowani po prostu rozumieją, co nadchodzi. I na koniec co? Witam Was w Crypto Family.